Czas więc zacząć w pięknym Lublinie. Lądujemy w sobotę 3 czerwca i wyobraźcie sobie, że to jest najlepszy dzień w całym roku, w którym można to miasto zacząć poznawać, ponieważ jest to dzień, a właściwie noc kultury, czyli moment, kiedy w Lublinie organizowane jest absolutnie kultowe wydarzenie. Seria magicznych, artystycznych, kulturalnych inicjatyw, atrakcji, wygłupów, happeningów, wystaw. No, sami zobaczycie, ile tego będzie i jakie to będzie świetne. W tym miejscu zaczynamy spacer po Lublinie, który wielu ludzi może zna. Myślę jednak, że jeśli nawet zna, to tylko jego pierwszą wierzchnią warstwę takiej jakby cebuli historycznej, którą można w Lublinie obierać bez końca, ponieważ to miasto ma historię niezwykłą, dość długą, bo nie jest to miasto antyczne, natomiast wystarczająco długą, by wytworzyła się historia, która w momencie, kiedy zrozumiemy faktyczne znaczenie tego miasta w historii, rolę, jaką odegrało w ciągu kilkuset lat swojego złotego okresu, to zrozumiemy, że obcujemy z miastem, które być może dysponuje najsilniejszą magią miejsca, genius loci w naszym kraju. Jesteśmy w Bramie Krakowskiej. To jest brama, przez którą wjeżdżało się tutaj od wieków. Dzisiaj, co prawda, Lublin nie jest już stolicą, praktyczną stolicą Królestwa Polskiego, Rzeczpospolitej obojga narodów de facto, bo do tego będę zmierzał, do takiej puenty, że mało kto dzisiaj sobie w pełni uświadamia fakt, że to miasto kiedyś w praktyce było stolicą największego państwa w Europie, wspólnoty Polski i Litwy. To dzięki temu to miasto pełniło funkcję taką menedżerską. Król Władysław Jagiełło postanowił właśnie tutaj zainwestować pieniądze w taką infrastrukturę, która służyła do zarządzania imperium, które powierzchniowo było wtedy największym państwem kontynentu. I teraz wyobraźcie sobie, że to stołeczne w praktyce miasto, nikt tego nie ogłaszał. Natomiast w praktyce było rzeczywiście to miasto centrum spotkań elit ówczesnych polskich i litewskich, szlachty, magnaterii, urzędników, ponieważ no, gdzieś trzeba było załatwiać sprawy kluczowe. Teraz wchodzimy na rynek lubelski, prześliczny. Mamy szczęście, jak widzicie, bo mamy też wspaniałą pogodę dzisiaj. No i bęc. Na rynku na środku stoi budynek dawnego ratusza, który jest trochę kluczem do zrozumienia jednej z twarzy, wielu twarzy Lublina. Otóż król Władysław Jagiełło postanowił, że to właśnie tutaj będą odbywały się sądy koronne. Tymczasowo wypraszano stąd radców miejskich i odbywało się tu, to się zamieniało wtedy w Trybunał Koronny, który zresztą tu widzimy na tabliczce wraz z datami jego funkcjonowania. Tutaj nad głową pana sfilmujemy. O, są daty. I w związku z tym w momencie, kiedy ten sąd pracował, było to najważniejsze miejsce w królestwie po prostu. Kluczowe konflikty, największe deale biznesowe, największe transakcje. No i teraz jakby oglądając sobie to stare miasto, zwróćcie uwagę na bogactwo tych budynków. Otóż Lublin, leżący, jak już wcześniej powiedziałem, a tym, którzy oglądają, pokazałem również, leżał na jednym z najważniejszych skrzyżowań tras handlowych średniowiecznej Europy. W związku z tym, jako miasto, miał niesamowite znaczenie dla kupców, dla gospodarki. I ci, którzy żyli z handlu, odkryli w Lublinie coś niesamowitego, co ja nazywałem w tekście, który pisałem do miesięcznika Architektura i Biznes o Lublinie, wtedy poznałem to miasto po raz pierwszy, nazwałem wtedy to średniowiecznym hubem luksusu, ponieważ tutaj docierały od strony Kijowa towary z Chin, z Jedwabnego Szlaku, od strony Morza Czarnego przez Bilhorod
docierały tutaj, Lwów, docierały tu towary z handlu lewantyńskiego, czyli między innymi przyprawy i różne towary luksusowe pochodzące z Indii współczesnych. Tak wyglądał kościół, który tu stał. Niestety już go nie ma, ale powstały klimatyczne ruiny, klimatyczne fundamenty pokazujące dokładnie obrys budynku, które dziś służą do innych celów. Kiedyś produkowałem się w tym miejscu, ja dzisiaj produkują się twórcy instalacji. Wrócimy tu dziś wieczorem, żeby pokazać Wam, jak niebywale piękne jest to miejsce. Jesteśmy mniej więcej na wysokości murów obronnych dawnych Lublina. Tędy, gdybyśmy zeszli po tych schodkach, tam na dół, tam gdzie w zieleni widać scenę w oddali, zrobimy zbliżenie. O, ten płaski fragment miasta pomiędzy Starym Miastem a zamkiem, który widzicie na wzgórzu. Ten zamek niestety to nie jest historyczny oryginał, to jest dużo później zbudowane w miejscu dawnego średniowiecznego zamku więzienie pełniące rolę koszar. No różne miał funkcje w historii, więc tutaj historycznie szału nie ma. Natomiast tam na dół schodząc zeszlibyśmy do dawnego miasta żydowskiego. Tego miasta już nie ma. To miasto zostało przez Niemców kompletnie zniszczone, zrównane z ziemią podczas II wojny światowej. Ślady po obecności Żydów w Lublinie zostały bardzo liczne. Jest ich mnóstwo. Co więcej, są one współcześnie bardzo świadomie pielęgnowane i jest tutaj mnóstwo projektów, które powodują, że pamięć o Żydach na pewno przetrwa, ona już przetrwała. A w związku z tym, że Lublin był tym skrzyżowaniem, był tym średniowiecznym hubem luksusu, o którym za chwilę jeszcze powiem więcej, był również absolutnie super ważnym miejscem spotkań kupców. I to kupców z całej Europy. Te kamienice, które mijamy, one wszystkie kiedyś należały do możnych. W dużym stopniu były to rodziny zajmujące się handlem, rodziny żydowskie. W żydowskim mieście, które istniało za tą tutaj bramą, to jest brama grodzka, do której się właśnie zbliżamy. Może wydaje się dziś współcześnie niepozorna, ale no taka była skala tamtych czasów. Musiał się zmieścić po prostu wóz z towarem. Jesteśmy na moście prowadzącym do zamku dawnego. No i tutaj z tego mostu będziemy mogli się rozejrzeć na boki po to, żeby uruchomić wyobraźnię, ponieważ cała ta przestrzeń tutaj ogromna i przestrzeń w drugą stronę prowadząca dziś, jak widać, opanowana przez parkingi, samochody, jakieś bazary tam w tle i tak dalej. To wszystko było żydowskie miasto. Mieszkało tu kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy bardzo się z tym miastem musieli identyfikować, ponieważ to tutaj mieściły się najważniejsze na świecie żydowskie uczelnie. Wynikało to z tego, jaką wagę do Lublina przywiązywano, myślę, że z powodów głównie merkantylnych. No i teraz, dlaczego tyle o tych Żydach teraz mówię? Otóż chodzi o to, że waga, jaką przywiązywali Żydzi do tego miejsca, przeobraziła się szybko w mistycyzm. Otóż to właśnie tutaj do obrony Żydów został powołany do życia Golem słynny, który mnie osobiście zawsze kojarzył się bardziej z Pragą niż z Lublinem, no ale już wiemy, że to jest historia, która stąd się wywodzi, no i pewnie będzie warto Lublinowi tego Golema przywrócić, bo to jest świetna historia o glinianym potworze, który miał bronić Żydów przed tymi napadającymi z zewnątrz poganami, Tatarami, Mongołami, kolejnymi falami różnych agresywnych najeźdźców. A teraz pokażę Wam, jak wyglądało to zaginione, zniszczone żydowskie miasto. Patrzcie. Cała tkanka miejska pełna życia, gwaru, ludzi. To wszystko wokół zamku zniknęło. Nie wiem jak Wy, ale ja jaram się, ponieważ właśnie zdążamy w kierunku Imaginarium. I szczerze mówiąc, poza nazwą, niewiele więcej wiem, czym Imaginarium jest. Ale to właśnie chyba niespodzianka będzie tutaj kluczowa. A czym według Krzysztofa, który jest szefem lokalnej organizacji turystycznej, jest Imaginarium? Nawet trudno mi będzie to opisać w jakimś jednym zdaniu, czy dwóch, trzech. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Świetnie, to nic lepszego nie mogłem usłyszeć.
chciałbym pokazać mapę średniowiecznej drogi Via Regia, która, jak widzimy, zaczynała się gdzieś w Portugalii, Hiszpanii dzisiejszej i przez całą Europę z skrzyżowaniem najważniejszym tutaj w Lipsku, skrzyżowaniem z drogą Via Imperii, tworzyła taki kręgosłup handlowy całej średniowiecznej Europy. Tędy przewalał się cały handel drogą lądową, ten najważniejszy. Oczywiście dróg było więcej, tutaj pokazujemy tą najważniejszą. Zwróćcie uwagę, jak niewiele jest tutaj skrzyżowań. I nagle bęc, dojeżdżamy do Lublina. To w pewnym sensie pokazuje potęgę, ważność tego miasta w historii, w średniowieczu. Oczywiście te drogi, które tu widzimy, one się nie kończyły w Kijowie, czy też w Lembergu, bo tak mówiono po niemiecku, o Lwowie. Te drogi, one miały swoje dalsze ciągi. Ta droga z Kijowa szła aż do Chin, dalej, przez Kaganat Hazarski, a droga z Lwowa szła wzdłuż Dniestru, aż do jego ujścia, gdzie znajdowało się starożytne miasto, dawniej genueńskie, wcześniej jeszcze greckie, a dziś znane pod nazwą Bilhorod nad Dniestrem. Było to miasto bardzo ważne, którym od tej strony przez Lwów do Lublina docierały towary luksusowe z Azji, z tak zwanego handlu lewantyńskiego. A więc wyobraźcie sobie, że ta uliczka, która jest za mną, kiedyś była jednym z najważniejszych szlaków handlowych w całej średniowiecznej Europie i prowadząc z Krakowa i z zachodu prowadziła wprost do tej bramy, która w niektórych latach, według różnych szacunków, była miejscem, przez które przechodziła nawet 1/4 PKB całej Europy, 1/4 towarów transportowanych na szlaku wschód-zachód, a więc wzgórze na krawędzi cywilizacji, wzniesienie łatwe do ufortyfikowania, jedyne takie w swojej okolicy. Co więcej, ta tkanka lesowa pod nami, która się znajduje dokładnie pod nami tu, to jest materiał, w którym bardzo łatwo można ryć. I tutaj dosyć szybko ludzie się zorientowali, że można pogłębiać bez końca piwnice pod kamienicami, tworzyć tunele, całe komory podziemne. I powstało ich tutaj tak dużo, że dziś można powiedzieć o tym, że pod miastem tym na wierzchu jest drugie podziemne. I to drugie podziemne miasto to nie jest jakieś tam rurku, to nie jest coś, co powstało dla zabawy. To jest po prostu system potężnych, podziemnych, średniowiecznych magazynów. Pod każdą z tych kamienic, które tutaj widzimy, znajdowały się wielopiętrowe, najczęściej trzykodygnacyjne magazyny, które miały kilka zalet. Po pierwsze, były nie do zdobycia, bo pilnowała ich potężna forteca, fortyfikacje, które widzieliście. Między innymi fragmenty pozostałości. Po drugie, te magazyny były chłodne, więc przechowywane w nich towary chłodne i suche były bezpieczne i mogły bardzo długo tam sobie leżeć. Po trzecie, w związku z tym, że wszystko to się działo na tym skrzyżowaniu magicznym i wiązało się z bliskością króla, Trybunału Królewskiego, powodowało to, że opłacało się tu budować kamienice jako siedziby rodów. Kamienice te pilnowały znajdujących się pod nimi magazynów z towarami i jakby ekstraordynaryjność tego zjawiska spowodowała, że w Lublinie zaczęli się osiedlać kupcy nie tylko żydowscy i polscy, ale również niemieccy, poznańscy. O, tutaj chciałem wam pokazać mój ulubiony fragment na Dominikańskiej, gdzie zabrania się grać w piłkę. Okej. I teraz z całej Europy przeprowadzają się tutaj kupcy, również holenderscy. Poznamy dziś wieczorem Holendra, który jako tropem swoich przodków tutaj powrócił do tego magicznego Lublina. Ten miks polskości z kulturą żydowską, z licznymi tutaj Ormianami, z kupcami dosłownie z całej Europy. Ten potężny biznes związany z importem, eksportem towarów luksusowych przede wszystkim, bo luksusowe towary transportowano drogą lądową. Towary masowe, takie jak zboże, miedź czy sól, płynęły sobie spokojnie z Krakowa do Gdańska Wisłą na statkach. Natomiast tutaj handlowano czerwcem polskim, najdroższym barwnikiem średniowiecza. Tutaj handlowano przyprawami, skórami ekskluzywnymi,
I wokół tego biznesu rozkręciła się taka cywilizacja, że właśnie zaczęły powstawać uczelnie wyższe, zwłaszcza talmudyczne były tutaj istotne. No i nastąpiła taka koncentracja kapitałów, nie tylko finansowych, ale też intelektualnych, religijnych, mistycznych, no że to wszystko doprowadziło do powstania miasta, które nazwałbym dosłownie fantastycznym. Tutaj książki same się pisały, stąd pochodzi sztukmistrz z Lublina, Izaaka Bazylewicza Zingera. I do dzisiaj to miasto samo się definiuje jako miasto inspiracji. Trochę miasto, które trzeba umieć zobaczyć, dostrzec we właściwym świetle, ponieważ prawda jest taka, że średniowieczny, ten najbardziej istotny Lublin ze złotej epoki swoich dziejów, najczęściej już jest groźna sytuacja, musimy uciekać przed Brytanami lubelskimi. No więc ten złoty wiek Lublina, on trochę ginie przykryty warstwą renesansu, który po wielkim pożarze zdominował architektonicznie to miejsce. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić na taki pozorny komfort, że oglądamy tylko to, co widać na wierzchu i to nam wystarczy. My musimy spróbować dotrzeć do tego Lublina średniowiecznego. Lublina, który był wyjątkowo bogaty, który był niesamowicie ważny. I to wszystko się tutaj jakby wtarło w te kamienie, tworząc właśnie genius loci, które można odczuwać do dziś. Ciekawe jest właśnie to, że ta dusza Lublina pochodząca z tamtych czasów przetrwała, ponieważ po tym pożarze Lublin tak naprawdę już wkroczył na równię pochyłą i potem przez kilkaset lat po tej równi pochyłej się zsuwał, stracił jako miejsce swoją wagę, przestał być tym sercem królestwa gigantycznego i się bardzo długo marginalizował, natomiast z jakichś powodów na szczęście przetrwał. Zachował się w takiej bardzo pięknej, wyczuwalnej postaci. To jest wspaniałe miasto, ono jest śliczne, ale przede wszystkim właśnie bardzo magiczne. No będziemy tu pewnie nieraz wracać i zgłębiać ten fenomen, jak to jest możliwe, że mogła przetrwać tyle lat powolnego takiego osuwania się w dół tego miasta, tak potężna jego dusza. Gadamy z Krzyśkiem tutaj o tym, że dziś zobaczymy Lublin w wersji takiej totalnie eksportowej, takiej chyba najbardziej wypasionej w ciągu roku. Zwłaszcza, że mamy dziś Noc Kultury, ale też mamy rok, w którym Lublin jest europejską stolicą kultury czy młodzieży? Młodzieży. No jest pierwszym miastem, który w ogóle w Polsce dostał tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży, także to jest duże wyróżnienie. I rzeczywiście no to co zawsze w Lublinie wiedzieliśmy, tak? Lublin był od wielu dziesiątek lat już miastem akademickim, miastem rzeczywiście młodzieżowym, w którym najbardziej tymi gorącymi momentami to były juwenalia. Do tego doszły potem festiwale markowe, 4 festiwale, czyli Noc Kultury, Inne Brzmienia, Karnawał Sztuk Mistrzów i Jarmark Jagielloński od 2 lat Retradycja. To te 4 duże miejskie festiwale, które mają pokazywać, czym jest rzeczywiście Lublin jako miasto inspiracji. Dlaczego Noc Kultury jest wyjątkowa? Bo jak każdy z tych festiwali trwa mniej więcej 4 dni, to tutaj tą energię z 4 dni kondensujemy w jednej nocy z soboty na niedzielę. A my się znajdujemy na terenie browaru Perła w Lublinie. Będziemy za chwilę wchodzili prosto do podziemi, żeby posłuchać historii ulubionego piwa wszystkich mieszkańców tego świetnego miasta. To miasto ma również bardzo dużo uczelni wyższych. Tu są uniwersytety na czele z UMCS-em słynnym, czyli Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie. Dzięki temu jest to też miasto studentów. Jest to miasto, które ma życie nocne. No nie ma nudy. A my jesteśmy w Muzeum Wsi Lubelskiej. I będziemy teraz tutaj sobie zwiedzać terytorium, które ponoć jest hitem. Zresztą świadczy o tym pełen parking. Poznamy wiejskie otoczenie
miasta Lublin. My teraz zmierzamy sobie w kierunku takiej nowszej części. O, tu jest Ostro, o którym mówiłem. Tu jest Ostro, możemy do niego na chwilę zajrzeć. Będzie to taka promka, no ale jak ktoś robi fajne miejsce, to czemu miałby nie dostać promki? W końcu to nasza prywatna telewizja, nikt nam nie będzie mówił, co możemy pokazywać, czego pokazywać nam nie wolno. Tak sobie Ostro wygląda. Moim zdaniem jest to taka miejscowa w kategorii game changerów, to znaczy kiedy zajmowaliśmy się reanimacją krakowskiego Kazimierza 20 lat temu, no to właśnie knajpy odegrały kluczową rolę w przywróceniu nowego życia całej dzielnicy. Wtedy były to takie knajpy jak Zinger, Alchemia czy Kolory, wszystkie istniejące do dziś. A tutaj myślę, że Ostro wprowadza właśnie do Lublina te elementy, które były tutaj najbardziej potrzebne, jako jeszcze niekoniecznie obecne jakiś czas temu. No bo ja zapamiętałem to miasto sprzed kilkunastu lat jako takie oblazłe, z tynków, smutne, niekoniecznie super atrakcyjne, niekoniecznie porywające. Lekceważyłem też Lublin dlatego, że wpadałem tu w celach biznesowych na chwilę. Nigdy nie poświęciłem temu miastu większej uwagi w sensie takiego zaangażowania się czasowego. Tutaj trzeba po prostu zostać na noc, tu trzeba połazić kilka razy w tej we bo taki jeden spacer tylko pozwoli się prześliznąć po powierzchni tej historii lubelskiej wspaniałej. I tutaj właśnie zbliżamy do miejsca, które współcześnie łączy Lublin z Wilnem. To jest portal. Jesteśmy tam teraz za moimi plecami na ulicy Wilna. Możemy sobie pomachać do mieszkańców Wilna. Niektórzy czasami nawet odmachują, akurat teraz są plecami do nas, więc nie widzą. No i ten portal dla mnie jest takim też świadectwem, jak się w Lublinie dzisiaj myśli. To jest świetna instalacja. Nie trzeba jej w ogóle komentować. Tam dalej, jak się udacie już na samodzielną wycieczkę, czeka na Was mnóstwo ciekawych, współczesnych, architektonicznych dokonań, które w Lublinie na szczęście miały miejsce, więc tutaj dzięki temu stare spotyka się z nowym. Jest tutaj kosmicznie dużo atrakcji, świetnych instytucji, które również całorocznych, więc nie tylko w takim wyjątkowym czasie jak Noc Kultury, która dzisiaj to miasto sprzedaje w najlepszej możliwej wersji chyba, zwłaszcza z taką pogodą, jak widzicie, błękitne niebo bardzo nam to wszystko dopisuje. Tam z tyłu jeden z ważniejszych lubelskich hoteli dzisiaj. A ja kończę, bo zaczyna się już hałas, ale pokażę Wam jeszcze trochę później obrazków wieczorową porą. Noc Kultury w Lublinie. Dookoła dzieje się, jak widać, całkiem sporo ludzi. Jest to ten moment w roku, kiedy w Lublinie chyba tych ludzi jest najwięcej. Martin, który oprowadza tą grupę po angielsku, jest Holendrem, który się wyspecjalizował w tym, żeby oprowadzać po Lublinie wycieczki właśnie po angielsku i od osób kompetentnych wiem, że robi to świetnie i to, w jaki sposób przetwarza informacje o Lublinie, jest bardzo twórcze i inspirujące. Tutaj mamy trawiastą ulicę, która się niespodziewanie pojawiła w sercu kamiennego miasta, ale mamy tu prawdziwą trawę żywą, która nas wprowadza w takie nieoczekiwane dosyć sytuacje między kamienicami, tam gdzie normalnie był bruk. No i jak trawa, to i grzyby mogą tu rosnąć. I oczywiście jak to wypada, żeby Noc Kultury była taka trójwymiarowa, mnóstwo instalacji wiszących w powietrzu, świetlnych.
Właśnie nasz holenderski czy też niderlandzki przewodnik opowiadał właśnie historię pani Reni, która tutaj w Lublinie prowadzi biuro matrymonialne i jest lepszą wersją Tindera, który odnosi tutaj na tym terenie znacznie gorsze rezultaty. Pani Renia ma już 80 czy też 90 lat i no, porada przewodnika z Niderlandów jest taka, żeby się pospieszyć ze skorzystaniem z jej usług. Ponoć całe biuro jest wyplakatowane zdjęciami sukcesów, udanych mariaży, szczęśliwych małżeństw, które pani Renia tutaj zaaranżowała z pomocą bodajże analogowego notatnika pełnego imion, telefonów i różnych tam wskazówek, jak należy meczować pary. Jest to seria o miastach, jest to seria o historiach, najlepiej o historiach zapomnianych. Myślę, że mało kto w Europie, mało kto w Polsce zdawał sobie sprawę z tego, jak ważny był Lublin w XV-XVI wieku. Warto sobie o tym przypomnieć, a przede wszystkim warto tutaj przyjechać.